Zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Prawdopodobnie najlepszy asset management w Polsce. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz tam na dole w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy dziś WIG20 przebije 2000 punktów? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zapraszam jutro we wtorek o godzinie 18:30 na nasze następne spotkanie w kawiarni Agere Contra poświęcone inwestowaniu na rynkach finansowych. Jeszcze raz przypomnę, Warszawa, jutro w kawiarni Agere Contra, informacje w tle. Czy dziś WIG20 przebije 2000 punktów? Z powodu tego, że piątkowa sesja przyniosła nam na zamknięciu świecy tygodniowej wyjście nad styczniowe maksima, sygnalizuje to wielką ochotę warszawskiej giełdy papierów wartościowych na pokonanie ważnych oporów na indeksie WIG20. Tym ważnym oporem jest cała strefa styczniowych maksimów połączona ze średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym oraz psychologiczny poziom 2000 punktów. Więc jeżeli dzisiaj albo w najbliższych dniach uda się wyjść i trwale utrzymać nad poziomem 2000 punktów, będzie to game changer na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ponieważ będzie oznaczać, że giełda wchodzi w kolejną fazę hossy. Hossa trwa już od października na warszawskim parkiecie. Wcześniej to właśnie duże spółki w pierwszej fali były najlepszymi z całej warszawskiej giełdy. Później w ostatnich tygodniach i w ostatnich miesiącach zaczynały relatywnie lepiej zachowywać się średnie i małe spółki. Natomiast teraz jest znowu szansa, że indeks WIG20, czyli te duże spółki, dołączą do tendencji wzrostowej i przejście poziomu 2000 punktów będzie oznaczało uruchomienie popytu, który będzie w stanie w perspektywie następnych tygodni i miesięcy wyprowadzić indeks WIG20 nawet w okolice poziomu 2400 punktów. Jeżeli dzisiaj indeks WIG20 przejdzie poziom 2000 punktów, będzie to wydarzenie medialne, więc być może nawet pojawią się informacje w ważnych mediach, które generalnie nie zajmują się gospodarką i rynkami finansowymi, o tym, co się dzieje na warszawskim parkiecie, o zmianie tendencji, którą widzimy, którą obserwujemy w czasie rzeczywistym. A to oczywiście może być pożywką ku temu, żeby się pojawił następny popyt, który będzie widział, co się dzieje na wykresach i jakie są potencjalne tendencje, które mogą wkrótce się dalej objawiać. Natomiast moim zdaniem elementem, który jest wielkim sygnałem ostrzegawczym przed tym, co się może wydarzyć, jest fakt, zobaczmy na wykresie także tutaj w tle, że nie ma obrotu, który by potwierdzał to, że popyt na ryzyko atakuje. Popyt nie jest wspomagany silnym wzrostem obrotu, a to jest naprawdę ostrzeżenie, że wybicie może być fałszywe. Jednak moim zdaniem to, że mówi się, że hossa to jest wspinaczka po ścianie strachu, jest uzasadnione i być może taki jest po prostu, taka jest struktura i taka jest charakterystyka tej tendencji wzrostowej, że od października praktycznie obserwujemy, że te wzrosty odbywają się na ograniczonym, spadającym obrocie, a nie na jakimś mocnym wzroście wolumenu. Bardzo sygnalizuje równolegle obserwować zachowanie krajowej waluty, która także może nam bardzo wiele ciekawych wniosków dostarczyć dotyczących tego, czy kapitał zagraniczny się cały czas interesuje warszawskim parkietem oraz zachowaniem innych indeksów giełdowych, o których będzie wkrótce. Teraz na następnych wykresach chciałbym pokazać, jak zachowują się te średnie i małe spółki. Widzimy, że najbliżej wyjścia na historyczne maksima jest indeks małych spółek SWIG 80, natomiast tendencja wzrostowa jest także widoczna na średnich spółkach, gdzie na przestrzeni ostatnich wielu miesięcy te korekty spadkowe nie były jakieś takie zbyt głębokie, a to także sygnalizuje, że popyt na te polskie spółki jest generowany przez m.in. inwestorów krajowych, którzy koncentrują się na tym indeksie średnich i małych spółek, natomiast indeks WIG20, jeżeli przebije te najważniejsze teraz opory, czyli poziom 2000 punktów, będzie to także oznaczać, że indeksem i polskimi
akcjami interesują się znowu inwestorzy zagraniczni, którzy widzą cały czas potencjał w kontynuacji tendencji wzrostowej, w tym, że polskie akcje są generalnie bardzo niedowartościowane względem tego, co się dzieje na świecie, no i atrakcyjność jest ich wciąż duża, pomimo tego, że indeksy giełdowe tak wyraźnie wzrosły od października, co widzimy na wykresach. I zbiorczy indeks WIG widzimy, że także ma ochotę pokonać poziom 65 000 punktów i jeżeli tak się też stanie, to myślę, że otworzą się perspektywy do tego, żebyśmy atakowali maksima wszechczasów. Widzimy tutaj na wykresie położone 10 000 punktów wyżej. To dawałoby naprawdę solidny potencjał ku temu, żeby wieścić kontynuacji tendencji wzrostowej. Jeżeli równolegle nie będziemy świadkami większego osłabienia krajowej waluty, która wynika teraz z zachowania euro-dolara, to naprawdę będzie to sygnał, że inwestorzy zagraniczni wykorzystują każdą nadarzającą się okazję do tego, żeby wejść bardziej w rynek polskich akcji. Natomiast gdyby się jednak ta korekta pojawiła, będzie to następny, drugi sygnał ostrzegawczy przed tym, że jednak ten poziom 2000 punktów nie musi być obroniony. Na następnym wykresie widzimy polskie obligacje, które rosną na rentowności, ale jest to efekt tego, co się dzieje na całym świecie, ponieważ od tygodnia wyraźny mamy wzrost rentowności od papierów amerykańskich przez tutaj te europejskie. Dlaczego? Ponieważ rynek boi się i ma obawy o kryzys zadłużenia w Stanach Zjednoczonych i w pierwszej kolejności widzimy tendencję do tego, żeby pozbywać się amerykańskich papierów, a później zobaczymy, co się wydarzy na początku czerwca, czy będzie potencjał ku temu, żeby wywołać następną falę spadków rentowności, czyli falę wzrostów cen papierów. I zbiorczy wykres pokazujący, co jest teraz najważniejszym tematem, jakie są największe zagrożenia dla rynków emerging markets. I okazało się, że największym zagrożeniem dla rynków emerging markets w tym roku jest ryzyko globalnej recesji. Później jest ryzyko dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Później mamy sytuację w Chinach i widzimy, że tylko 6% inwestorów spodziewa się, że jakiś wpływ na rynki emerging markets będą miały lokalne wybory. Dlatego też to zestawienie sygnalizuje nam te czynniki ryzyka, które są teraz dla rynków emerging markets najważniejsze. Natomiast dzisiaj, na samym początku nowego tygodnia, będziemy świadkami publikacji nawet ważnych danych makro dla polskiej gospodarki. W pierwszej kolejności będą to o godzinie 10 dane o produkcji przemysłowej za kwiecień. Prognoza jest, że ta dynamika ma być niższa niż to miało miejsce w kwietniu. Zobaczymy, jaki jest faktyczny stan gospodarki, plus będziemy czekać na dane o sprzedaży detalicznej, które będą miały miejsce, publikacja ich będzie miała miejsce jutro. Poznamy wtedy zdecydowanie więcej szczegółów o polskiej gospodarce na początku drugiego kwartału. Później ważne będą kwietniowe dane o inflacji producenckiej. Moim zdaniem ta publikacja będzie miała potencjał ku temu, żeby wywołać znowu falę nastawienia na obniżkę stóp procentowych w naszym kraju, jeżeli byłaby inflacja niższa niż skrajnie optymistyczne prognozy, a ten skrajny optymizm to jest poziom 6,7, dlatego będę się koncentrować także na tych danych makro, plus będziemy obserwować także dynamikę wzrostu wynagrodzeń w naszym kraju, którą będziemy zestawiać z inflacją i oczywiście im mniejsza różnica między inflacją a tempem wzrostu wynagrodzeń, tym lepiej dla polskiej gospodarki, dlatego też im dane będą wyższe, tym bardziej może być to czynnik sprzyjający popytowi na warszawskie akcje. Dlatego też moim zdaniem rosną także na znaczeniu te dane o wynagrodzeniach w naszym kraju, które będziemy zestawiać z inflacją konsumentów, by wiedzieć, jaki jest poziom takiej realnej konsumpcji w naszym kraju. Dlatego też jest ogromna szansa, że dzisiaj indeks WIG20 przebije 2000 punktów, a jeżeli WIG20 przebije 2000 punktów, będzie to game changer, zmiana pola gry, otworzą się perspektywy do ruchu nawet o 20% wyżej, dlatego też ta dzisiejsza sesja ma takie bardzo duże znaczenie. I teraz przejdźmy do rynków zagranicznych. Dzisiaj zaczynamy od razu nie od Stanów, tylko od Azji, a tutaj widzimy, że indeks Nikkei
wychodzi na nowe maksima, tendencja wzrostowa jest kontynuowana i jest to bardzo dobra wiadomość dla popytu na ryzyko także w Warszawie. Jeżeli dodamy do tego, że mamy na indeksie giełdowym w Hongkongu nowe próbę wywołania wzrostowego odbicia, to ten optymizm także będzie widoczny. Jeżeli zestawimy sobie japońskie akcje z indeksem Standard & Poor's, to widzimy, że na przestrzeni ostatnich tygodni silnie zyskuje na wartości właśnie japońska giełda, a nie ta w Stanach Zjednoczonych. I inwestorzy się zastanawiają, czy będzie kontynuacja tego procesu przepływu kapitału z Wall Street do Azji i do innych rynków emerging markets, w tym także oczywiście do Europy. Na następnym slajdzie już widzimy indeks Standard & Poor's. Co prawda w piątek na fali obaw o to, że nie dojdzie do porozumienia w sprawie limitu długu, nie udało się wyjść na zamknięciu świecy tygodniowej nad styczniowe maksima, na te maksima z ostatnich miesięcy. Natomiast moim zdaniem rośnie cały czas perspektywa i szansa na to, że te przebicie poziomu 4200 punktów będzie miało miejsce, a to uruchomi popyt na ryzyko, które będzie w stanie wydźwignąć indeksy giełdowe na jeszcze wyższe poziomy i zanegować negatywne nastroje, które panują na rynkach papierów wartościowych. Taka średnioterminowa strategia polegająca na tym, żeby ocenić, czy mamy do czynienia z tendencją wzrostową czy spadkową, jest kontynuowana na indeksie Standard & Poor's, co widać na tym następnym wykresie. Mamy także wbrew pozorom coraz lepsze zachowanie spółek technologicznych, o których będzie wkrótce, i ten zwrot jest widoczny na tym następnym wykresie, ale sam indeks Nasdaq ma przed sobą ważne opory i rynek się obawia, że te opory mogą zadziałać. Co jest niezwykle interesujące, raport, który znalazłem dotyczący indeksu Nasdaq Stop sygnalizuje, że mamy największy obrót na opcjach call od 2014 roku. Opcje call, przypominam, to są instrumenty pochodne, które pozwalają nam spekulować na wzrosty indeksu, bądź też zabezpieczyć się przed wzrostami indeksu Nasdaq w tym wypadku, a taki bardzo silny wzrost oznacza, że ktoś się przestraszył albo spekuluje, i to bardzo dynamicznie, na to, że będą dalsze wzrosty spółek technologicznych po tym jak Nasdaq wwierca się w te swoje ważne opory. I co jest znowu niezwykle interesujące, od dłuższego czasu takie zjawisko nie występowało, ale teraz się znowu pojawia, że indeks technologiczny zaczyna ignorować zachowanie amerykańskich obligacji. Obserwujemy to w czasie rzeczywistym, że tutaj rentowności idą w górę, a spółki technologiczne także idą w górę. Ktoś się pomyli, myślę, że mylą się amerykańskie obligacje, które prędzej czy później wrócą do tendencji spadkowej na rentownościach. Natomiast indeks Nasdaq to lekceważy, tendencja wzrostowa jest obserwowana, więc taka dywergencja, bardzo duża rozbieżność w zachowaniu jest po prostu warta odnotowania. I kolejną ciekawostką jest to, że kapitalizacja samej spółki Apple jest już większa niż indeksu małych generalnych spółek, tego indeksu Russell 2000, czyli widzimy, że jak duże znaczenie ma teraz kilka spółek z indeksu technologicznego, gdzie jest generowany popyt, który dźwiga te indeksy giełdowe, te największe, na coraz wyższe poziomy. Następna ciekawostka pokazująca, jak rynek teraz liczy na to, że zjawisko pokrywania krótkich pozycji na indeksach giełdowych na Wall Street może doprowadzić wkrótce do wydźwignięcia indeksy giełdowe na jeszcze wyższe poziomy, i początek takiego pokrywania krótkich pozycji na indeksach giełdowych na Wall Street zaczyna mieć miejsce według analizy Bloombergowej, więc jeżeli faktycznie pokrywanie krótkich pozycji stanie się faktem, to na samej fali tego uciekania krótkich pozycji możemy mieć do czynienia ze wzrostami indeksów giełdowych. Moim zdaniem jest bardzo duża szansa, że właśnie tak się stanie w najbliższym czasie. I teraz warto przejść do spółek i indeksów giełdowych europejskich, ponieważ indeks DAX wychodzi na swoje nowe historyczne maksima, zaczyna przechodzić maksima, które były 2 lata temu ustanowione. Dzisiaj
zadaniem popytu na ryzyko jest utrwalić takie wyjście. Jeżeli tak się stanie, będzie szansa na kolejny 1000 punktów wyżej ruchu na indeksie DAX. To będzie przede wszystkim wspierało także inne indeksy giełdowe w Europie, w tym także indeks WIG20, więc jeżeli od samego początku dzisiejszego dnia indeks DAX pójdzie w górę, to jest ogromna szansa na to, że i dziś WIG20 przebije 2000 punktów i będzie to wyjście trwałe na ten psychologiczny, niezwykle ważny opór. Plus, jeżeli szeroki rynek europejski ten impuls popytowy potwierdzi, plus największe europejskie spółki z indeksu Eurostoxx, to te wskazania dotyczące popytu na ryzyko, które atakuje cały świat, będą potwierdzone i zmniejszą ryzyko długich pozycji na rynku akcyjnym. Pozycjonowanie dużych graczy w poprzednim tygodniu, gdzie były dodawane netto krótkie, a gdzie netto długie pozycje i widzimy, że na tym spadku euro-dolara to właśnie na eurodolarze były dodawane netto długie pozycje i to w skali bardzo dużej. Bez względu na to, czy są wzrosty, czy też spadki, te hedge fundy dodają długie pozycje do swojego portfela. Krótkie netto pozycje były budowane na przykład na rynku miedzi, na indeksie Standard & Poor's, co jest ciekawe, ale na indeksie Nasdaq były netto długie pozycje dodawane. Taka rozbieżność w zachowaniu inwestorów dla poszczególnych indeksów giełdowych jest tutaj pewnego rodzaju ciekawostką. Obawy o limit długu i o to, co się dzieje nawet na podstawie takich rozmów nie na najwyższym poziomie, już wpływa na wycenę różnych aktywów. Teraz przechodzimy do rynku długu i w tym wypadku jednomiesięczne bony skarbowe, widzimy jak one są teraz tutaj wyciskane. Amerykańskie obligacje wychodzą nawet nad poziom 3,60. Moim zdaniem ta tendencja wzrostowa, te obawy mogą być kontynuowane aż do czasu wyjaśnienia się sprawy, ale jak wiemy później, bez względu na to, co się wydarzy, jest według statystyki bardzo duża szansa, że powrót tendencji spadkowej rentowności, czyli wzrostu cen nastąpi. Więc moim zdaniem faktycznie tak się stanie i inwestorzy będą uważać, że to jest po prostu okazja inwestycyjna, takie wyższe poziomy rentowności amerykańskich papierów. Przypominam, jeden z ważnych banków danych inwestycyjnych z Wall Street sygnalizuje, że w perspektywie następnych miesięcy spodziewa się rentowności na poziomie 2,5, a nie 3,5%, co by oznaczało bardzo dużą hossę na amerykańskich i generalnie na światowych parkietach. Jakie jest przesunięcie krzywej dochodowości? Widać to na następnym wykresie. I teraz rynek walutowy. Widzimy cały czas ścisłe powiązanie dolara z amerykańskimi obligacjami dwuletnimi. Dlatego też, jeżeli mamy pozycję na eurodolarze, to patrzmy, jak zachowują się także amerykańskie dwójki. Sam eurodolar próbuje dzisiaj wrócić nad poziom 1,08 i to jest zadanie teraz dla popytu, ale w tym wypadku dopiero przejście poziomu 1,09 zmieniłoby sytuację techniczną i znowu dało paliwo i szansę na to, żeby przestać się obawiać umocnienia amerykańskiego dolara i wpływu tego na rynki, na przykład rynki emerging markets. Zobaczymy, jak zareaguje złoto na zachowanie amerykańskiego dolara i rentowności. Na chwilę obecną do czasu utrzymania poniżej poziomu $2000 faworyzowane są jednak scenariusze prospadkowe w średnim i krótkim terminie. Natomiast gigantyczna słabość, coraz większa słabość jest widoczna na cenie miedzi. Moim zdaniem jest to skorelowane ze słabością indeksów giełdowych w Chinach. Natomiast gdyby doszło do wzrostowego odbicia ceny miedzi, to takie wskazania pro ryzyko na całym świecie byłyby uzasadnione. Plus, jeżeli uda się cały czas utrzymać cenę ropy naftowej nad poziomem $70, to też popyt na ryzyko będzie miał pewnego rodzaju wsparcie ze strony rynku surowcowego. I na koniec Bitcoin, który jest bardzo blisko średniej 200-sesyjnej, traktuje ostatnie spadki jako ruch powrotny do tej linii szyi formacji odwróconej RGR plus do średniej 200-sesyjnej. Dlatego też dopiero przekroczenie poziomu $25,000 zmieni moje nastawienie na prospadkowe. Na chwilę obecną traktuję to jako ruch powrotny, którego po zakończeniu spodziewam się nawrotu tendencji wzrostowej, ruchu w górę
i generalnie wspierania popytu na ryzyko poprzez zachowanie także innych kryptowalut na całym świecie. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Moim zdaniem przed nami niezwykle pasjonujący tydzień, końcówka miesiąca. Dyskontujemy ważne wydarzenia i wiele może się wydarzyć. Czy dziś WIG20 przebije poziom 2000 punktów? Będziemy świadkami tego już za kilka godzin. Moim zdaniem jest na to bardzo duża szansa. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, przypominam, jutro we wtorek o godzinie 18:30 będzie nasze następne spotkanie w kawiarni Agere Contra w Warszawie, gdzie porozmawiamy sobie o inwestowaniu w tym czasie na rynkach finansowych. Jeszcze raz zapraszam do kawiarni Agere Contra jutro o godzinie 18:30. Dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam jeszcze raz. Do zobaczenia. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.